Będąc w Zamku Królewskim, warto zwrócić uwagę na te niepozorne ślady. To otwory na materiał wybuchowy. Otwory nawiercili tu zwolennicy austriackiego akwarelisty już jesienią 1939 roku. Zamku nie wysadzono z obawy o pobliski most, który był wtedy Niemcom przydatny. Zamek ogołocono. Niemcy wywozili instalacje, kaloryfery itd. Czemu o tym mówię? Ponieważ mało co mnie tak irytuje, jak stwierdzenie, że to powstanie warszawskie zniszczyło Warszawę. O ile zniszczenie miasta jest tu ewidentne, to takie zdanie jest według mnie grubym nadużyciem i mówię to jako krytyk powstania. Dawnej Warszawy miało nie być i to był plan wcześniejszy niż wojna. Nawet nie chodzi o tak zwany plan Pabsta z 1940 roku, choć oczywiście przygotowany zapewne wcześniej, gdzie Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta miała zastąpić hala NSDAP i pomnik Germanii. Chodzi o coś bardziej perwersyjnego. Książka doktora Artymowskiego, zresztą niemal cudownie powstała, bowiem na jakiejś niemieckiej aukcji wypłynął zbiór dokumentów, który został kupiony przez prywatną fundację, zanim polskie muzea w ogóle raczyły się ruszyć. W każdym razie książka pokazuje, jak Niemcy byli metodycznie przygotowani do niszczenia miasta, jak analizowali budowę stropów, gęstość zaludnienia, wytrzymałość murów itd. Wszystko po to, by to miasto zniszczyć. Najbardziej przerażająca w tym albumie jest dokumentacja bombardowania szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie użyto specjalnie cięższej bomby przeznaczonej do niszczenia mostów i fabryk. Zresztą niemiecka mapa warszawskich szpitali pokrywa się z mapą zniszczeń, więc nie był to odosobniony przypadek. O ile więc zniszczenie miasta na skutek powstania to fakt bezsporny, to te otwory w Zamku Królewskim świadczą, że zniszczenie Warszawy jako stolicy było planowane dużo wcześniej.